Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla Was w końcu to, na co czekaliście przez długi czas, czyli recenzję Nintendo Switch 2. Ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą konsolą, grałem na niej, sprawdziłem jakość jej wykonania, sprawdziłem ekran, sprawdziłem baterię, sprawdziłem dokładnie to wszystko, żeby dziś pokazać Wam największą na polskim YouTubie recenzję Nintendo Switch 2. Odpowiemy sobie teraz na pytanie, czy Nintendo Switch 2 warto kupić i dla kogo ta konsola będzie dobrym wyborem. Sprawdźmy. Zanim zaczniemy, powiem Wam, co musicie wiedzieć o nowym Nintendo Switch 2. Jest to konsola, która, jak sama nazwa wskazuje, jest bezpośrednim następcą Switcha 1. Jest od niego dużo mocniejsza, ma większy, jaśniejszy ekran, ma lepszą jakość wykonania, większe kontrolery, które pozwalają na wygodniejszą grę. Najważniejszy jest oczywiście tutaj sam ekran. Jest to niemal 8-calowy ekran typu IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 120 Hz. Co ciekawe, ekran ten wspiera zarówno technologię HDR, jak i VRR, natomiast przy obu tutaj postawiłbym gwiazdkę. O tym, dlaczego tą gwiazdkę tutaj postawił, jeszcze sobie powiemy, jak będziemy omawiać gry. Konsola posiada też magnetycznie zapinane joycony, które zaraz zresztą zobaczycie, oraz także, co ciekawe, możliwość użycia joycona jako myszki, co też przetestujemy. Jeśli natomiast chodzi o gry, to wspierane są niemal wszystkie gry ze Switcha 1 oraz oczywiście nowe gry ze Switch 2. Na deser pozostaje Nintendo Switch 2 Dock, czyli taka specjalna stacja dokująca, pozwalająca na podłączenie konsoli do telewizora bądź monitora. Zapewnia jeszcze dodatkowe 2 porty USB oraz złącze HDMI 2.1. To tyle z teorii, zobaczmy Switcha 2 na żywo. No i jak kupicie Switcha 2, to będzie dokładnie w takim pudełeczku. W sumie pudełeczko jest dość małe, natomiast i tak ledwo mieści się w kadrze. Nie ma tutaj nic ciekawego, jest wykonane z całkiem fajnych materiałów, z takiego dość twardego kartonu. Także od razu je otwórzmy. Tu jest taki specjalny cycek. I to pudełko otwiera się w ten sposób. Tutaj znajdziemy oczywiście samego Switcha oraz 2 joycony. Na razie jednak zajmijmy się pozostałymi rzeczami w pudełku, zaraz wrócimy do samego Switcha. Co my w tym pudle jeszcze znajdziemy? Pozwólcie, że wyjmę to stąd. Tutaj jest dock. Zabiorę to pudło, żeby nam nie przeszkadzało. Tutaj jest sam dock do Switcha. Używacie go, jeżeli chcecie podłączyć Switcha do telewizora czy do monitora. Jest całkiem ładnie wykonany. Nie ma się prawie tutaj do czego przyczepić praktycznie. Jeżeli chodzi o porty, ten dock posiada USB typu C, HDMI oraz złącze internetowe. Nie ma tutaj w zasadzie na czym się rozwodzić. Tu wkładacie sobie Switcha i on sobie tutaj będzie stał. Ten dock jest po prostu spoko. Spełnia swoją rolę i myślę, że to jest najważniejsze. Teraz co do pozostałych rzeczy. Tutaj także jest ładowarka oczywiście oraz kabel USB typu C. Ta ładowarka, zacznijmy od niej, jest dość potężna. Tutaj oczywiście nie widać tego, jak ona jest ciężka, ale mogę Was zapewnić, że jest naprawdę bardzo ciężka w ręku. Oczywiście ma napis Nintendo, także jest to oryginalny produkt Nintendo, nie jakiś pitu-pitu. Widać, że jest dość potężna. Tutaj ma USB typu C, jest to ładowarka standardowa. Oczywiście do tego otrzymujemy kabelek do tego pasujący, czyli również USB typu C. I również nie jest to byle jaki kabelek, również ma napis Nintendo. Wygląda dość fajnie, jest taki dość giętki, ładnie wykonany. Myślę, że tutaj nie będzie z nim żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakość. Oczywiście tym się da naładować również telefon, nie tylko Switcha. To tyle, jeżeli chodzi o ładowarkę. W pudełeczku znajdziemy również jeszcze takie specjalne trzymadełko do joyconów. Tutaj wpinamy sobie joycony, żeby zamienić je w pada. Ja z tego nigdy nie korzystałem, ale wiem, że taka opcja istnieje. Może ktoś chce sobie z niej skorzystać i nie kupować nowego pada. Wróćmy teraz do samego Switcha. Switch, tak jak mówiłem, jest tutaj. Znajdziemy go w takim ochronnym kondonie. Trzeba go sobie wyjąć. Jest to po prostu jeden wielki ekran, bez w sumie niczego więcej. Z tyłu ma napis Nintendo Switch 2, jest ładnie wykonany, z tyłu ma taką gumowaną fakturę, jest przyjemny w dotyku. Z przodu jest to po prostu jeden wielki ekran.
Oczywiście do niego tu po boku się podłącza joycony. Jeżeli teraz chodzi o porty, tutaj znajdziemy przycisk włączania urządzenia, tutaj przyciski głośności, tutaj jest wylot wentylatora, tu znajdziemy port ładowania USB typu C, złącze słuchawkowe oraz port, gdzie wkładamy sobie kartridże z grami. Co ciekawe, jeżeli obrócimy teraz tego Switcha 2, okaże się, że na dole jest jeszcze jedno USB typu C. Teraz się pewnie zastanawiacie, po co dwa USB typu C, no bo tu jest i tu jest. Otóż ja wam zaraz pokażę po co. Z tyłu tego Switcha jest taka specjalna stopka, żeby tego Switcha sobie położyć wygodnie na blacie. Ja wam to pokażę. Przy okazji powiem, że jest dużo lepiej wykonana niż ta w Switchu 1. I on może sobie stać wtedy tak. Natomiast zauważcie, że jak macie go w ten sposób położonego, to ten port jest zakryty, tak? Nie możecie go ładować. Po to Nintendo dodało ten drugi port na samej górze, żeby można było ładować tego Switcha, nawet jak trzymacie go na blacie. To jest, myślę, że bardzo sprytne rozwiązanie, bardzo fajne. Tego się, muszę przyznać, nie spodziewałem, ale jestem tutaj pozytywnie zaskoczony. To tyle, jeżeli chodzi o samego Switcha 2. W pudełku znajdziemy również joycony. Oczywiście 2 sztuki. I te joycony z wyglądu w sumie niewiele się różnią od tych starych modeli. Są przede wszystkim nieco większe, bo i sam Switch jest również większy. Dodatkiem jest tutaj przycisk C, jest to Voice Chat. Jego używam oczywiście do komunikacji. Jeżeli chodzi o resztę przycisków, jest tutaj bardzo podobnie, natomiast zmienił się znacznie system mocowania właśnie tych joyconów. W poprzednim Switchu, w Switchu 1 było tak, że tu była taka szyna i trzeba było je w ten sposób zapinać, nie? Niestety po jakimś czasie to się psuło i te joycony nie chciały się łączyć. Tutaj Nintendo wpadło na inne rozwiązanie. Tutaj mamy takie specjalne magnetyczne wstawki. Wbrew pozorom to się nie da tego popsuć, bo tam w internecie jakieś pierdoły ludzie pisali, że to się będzie psuło. Tego się popsuć nie da. Teraz, żeby podłączyć tego joycona, wystarczy go po prostu przyłożyć i jest podłączony. Dokładnie to samo robimy z drugim. Działa to magnetycznie, działa to bardzo dobrze. Nie można się tutaj praktycznie do niczego przyczepić, jest to bardzo fajny sposób mocowania. Cały ten Switch z tymi joyconami fajnie leży w dłoni, jest całkiem ładnie wykonany. Ciężko tu się naprawdę do czegoś przyczepić. Bajecznie prosto też zdejmuje się te joycony. Poprzednio w tym Switchu 1, tak jak mówiłem, mieliśmy tą szynę. Teraz mamy taki specjalny tutaj przycisk. Wystarczy go wcisnąć i joycon nam wychodzi. Bez problemu, jest to bardzo proste, nawet dziecko sobie z tym poradzi. Myślę, że ten sposób mocowania jest naprawdę trafiony, wygląda to naprawdę dobrze i sam Switch też sprawia dobre wrażenie. Ostatnią rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, jest jeszcze tutaj coś ukryte. Tutaj był na początku Switch, tutaj były dwa joycony, no nie? Natomiast tu pod tym jeszcze coś znajdziemy. Jest to instrukcja, w której w sumie nic ciekawego nie ma, ale znajdziemy również kabel HDMI oraz takie specjalne zapinki na te joycony. Te zapinki służą do tego, żeby je sobie na te joycony zapiąć i przymocować sobie to do ręki. Wtedy jak trzymacie je w ręce, są takie gry, które wymagają kontroli ruchowej, na przykład machacie tymi joyconami, wtedy macie pewność, że ten joycon wam nie wypadnie. Natomiast to, na co chciałem zwrócić waszą specjalną uwagę, szczególną uwagę, to jest kabel HDMI. Powiecie, no, co może być ciekawego w kablu HDMI? Otóż to nie jest taki w sumie zwykły kabel. Po pierwsze jest to kabel z certyfikatem, także nie jest w sumie taki tani. To jest kabel HDMI 2.1, nie jest to byle gówno. A po drugie, zobaczcie, ten kabel jest sygnowany logiem Nintendo. To nie jest jakiś kabelek gdzieś tam możecie kupić w każdym sklepie. No tego się praktycznie nie kupi. To jest kabel wykonany specjalnie dla Nintendo. Zauważcie, że na przykład w PS5 Pro, który kosztuje duży hajs, były zwykłe kable, tak? Bez napisów Sony i tak dalej. Tutaj otrzymujemy sygnowany kabel. Oczywiście no, Nintendo mogło dać jakiś zwykły kabel, ale zdecydowało się na coś takiego. Myślę, że jest to fajny plus. Taki kabel wygląda lepiej, zresztą jest on bardzo ładnie wykonany. Tutaj jak widzicie ma takie specjalne wypustki, żeby się tu nie zaginał. Myślę, że będzie bardzo wytrzymały. Bardzo wysokiej jakości kabelek, naprawdę jest fajny. No i to tyle, jeżeli chodzi o urządzenie. Teraz możemy zająć się resztą rzeczy. No i o ile Switch 2 jest tutaj naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to jego system niestety rozczarowuje. No fakt, jest szybki, jest parę dodatków, sklep działa trochę szybciej niż na Switchu 1, no w sumie to może nawet nie trochę, dużo szybciej, tak? To jest spoko.
Fajne jest też to, że mamy w końcu wbudowany w system czat głosowy. Z drugiej strony nadal nie poprawiono sporo problemów, albo też nawet udało się wprowadzić nowe problemy. Chyba największy problem: nie działa aplikacja YouTube'a. No, nie robię sobie z was jaj. Oficjalna aplikacja YouTube'a od Google po prostu nie działa. No i to chyba raczej nie wina samego Nintendo, tylko Google'a. No ale tak czy siak jest to jedna z podstawowych aplikacji, także to nadal rzutuje na wrażenia z konsoli. Nintendo powinno przypilnować tego Google'a, żeby on zrobił wcześniej tą aplikację. Tego nie zrobiło, Google się teraz obudził, żeby to naprawić. No i jest trochę późno. Do tego system nie doczekał się też niestety gorąco wyczekiwanych osiągnięć. System trofeów, który my znamy z Xbox i z PlayStation, niestety tutaj się nie znalazł. O niego gracze prosili dosłownie od samego początku Switcha 1, a bardzo szkoda. Osobiście liczyłem, że Nintendo coś z tym zrobi, niestety tak się nie stało. Nie stało się też nic z nagrywaniem rozgrywki i zrobieniem screenów. No Switch 1 w tym miał dosłownie tak? On potrafił nagrać 30 sekund rozgrywki, a screenshoty to robił takiej jakości, że flaki się przewracały. No i tutaj się spodziewałem, że coś się z tym zmieni, niestety się przeliczyłem. Jest tutaj jedna nowość, że można wrzucać sobie te screeny i filmiki do aplikacji Nintendo na telefonie, to jest spoko. Niestety na tej nowości się skończyło, wideo nadal można nagrywać tylko do 30 sekund, a screeny są nadal niskiej jakości, także jak na tyle lat rozwoju to jest trochę słabo. Na deser pozostaje brak języka polskiego w systemie, tutaj mówię bez bicia. Mnie ten polski w tym systemie nie jest tak naprawdę do niczego potrzebny, podejrzewam, że w większości z was pewnie też. No powiedzmy sobie szczerze, tego tekstu w tym systemie jest tak mało, że nawet moja babcia by sobie dała radę z obsługą tego systemu po angielsku. Jednak nie o to tutaj tak naprawdę chodzi. Po pierwsze, brak tego języka polskiego to jest brak szacunku do naszego rynku. Jeżeli sprzedajecie tu konsolę, to polski język powinien się tutaj znaleźć. To nie jest gra, którą tam się importuje kij wie skąd, tylko to jest konsola. Nieważne, czy my będziemy używać tego języka, czy też nie, natomiast to jest sama kwestia szacunku do klienta. Po drugie, i tutaj mamy poważniejszy problem, przez to, że w systemie w ogóle nie ma opcji ustawienia języka polskiego, to niestety wiele gier na Switchu nie uruchomi się po polsku, mimo że fizycznie ma w sobie polskie napisy. Niestety gry tutaj często polegają w tej materii na obecnie ustawionym języku w systemie, a polskiego języka w systemie w ogóle nie ma, no to gry też po polsku być nie mogą, a to jest po prostu głupie. Na koniec pozostaje kwestia braku praktycznie jakichkolwiek aplikacji poza YouTube'em, który też zresztą jak widzieliście na razie nie działa. Nie znajdziecie tutaj Netflixa, nie znajdziecie Disney+, HBO, no nie ma tu nic, nawet nie ma przeglądarki internetowej, po prostu jest bida. Jeśli więc liczyliście na to, że na Switchu 2 sobie pogracie, a potem obejrzycie sobie jakiś film na Netflixie albo nawet na YouTubie, no to obejdziecie się smakiem, bo jednego nie ma w ogóle, a drugi na razie nie działa. Także ogólnie rzecz biorąc, system Switcha 2 działa szybko, natomiast niewiele poza tym, a w 2025 roku od konsoli wymagamy troszeczkę więcej niż tylko szybkiego działania. Gdyby znalazły się tutaj chociaż osiągnięcia, gdyby chociaż znalazło się to nagrywanie czy ten język polski, no to dałoby się to jakoś jeszcze przełknąć, natomiast tutaj zabrakło praktycznie wszystkich nowości, co mocno boli. No Nintendo, tyle lat robiliście tego nowego Switcha i nie mogliście dodać osiągnięć czy języka polskiego, no błagam. System Switcha jest więc moim zdaniem zmarnowaną szansą na rozwój. Mam nadzieję, że w przyszłości otrzyma parę funkcji, które są mu bardzo potrzebne. Na razie jest to system mocno wybrakowany. Teraz przejdźmy w końcu do tego, jak się na tym Switchu 2 gra. Jako że ta konsola jest sprzętem przenośnym, no to najpierw sprawdziłem właśnie granie w tym trybie, choć pamiętajcie, że zawsze możecie go podłączyć do dużego ekranu poprzez tą stację dokującą w zestawie. Po pierwsze, Switch 2 jest sporo cięższy, jest też większy od poprzednika, natomiast Japończycy tutaj zachowali całkiem dobry kompromis. Ekran jest większy, natomiast nie jest za wielki, jest naprawdę dobrej wielkości. Kontrolery też są większe, ale nie są za wielkie. Sama konsola jest cięższa, ale nie jest też za ciężka. Także jak widzicie, zaprojektowanie takiego sprzętu wcale nie jest takie łatwe, jest to taka sztuka kompromisu. Cieszę się, że Nintendo ta sztuka kompromisu się właśnie udała. Czasem te duże handheldy, jak na przykład najnowszy Asus ROG Ally X, okazują się po prostu zbyt ciężkie, zbyt nieporęczne. Tutaj tego problemu nie ma, ten Switch jest fajnie wyważony, trzyma się go wygodnie. Do tego magnetyczne joycony, tak jak mówiłem, to jest strzał w dziesiątkę, zapina się je bajecznie prosto i można ich używać do innych celów.
Teraz co do samego ekranu, bo pewnie to Was najbardziej interesuje. Ten ekran nie ma podjazdu do ekranów mini LED czy też OLED, natomiast jest całkiem w porządku. Rozdzielczość jest tutaj wysoka, obraz jest ostry, do tego mamy całkiem ładne żywe kolory, szczególnie w trybie HDR, bo ten ekran tryb HDR obsługuje. Na deser wchodzi też obsługa technologii VRR, pomagającą nam uzyskać płynniejszy obraz. Maksymalna jasność tego ekranu to jest około 420 nitów, czyli znacznie za mało na dobry HDR, ale wystarczająco do zwykłych gier. W ogóle tak wam powiem, że z obsługą tego HDR na Switchu 2 jest bardzo dużo błędnych informacji w internecie, a i zresztą sama kwestia tego HDR, czym on w ogóle jest skomplikowana. Postaram się więc wam to wyjaśnić jak najlepiej umiem. HDR w grach pozwala na dwie rzeczy. Uzyskanie bardzo dużego kontrastu między obiektami, czyli że nie wiem, jeden obiekt może być całkowicie ciemny, bo jesteśmy w jaskini, a trzymamy w ręku pochodnię i ta pochodnia będzie bardzo jasna. Po drugie, gry w trybie HDR korzystają też z rozszerzonej przestrzeni barw, więc mamy automatycznie bardziej soczyste kolory. No i teraz jak się ma do tego Switcha 2, tak? Tutaj mówiłem, że HDR jest co prawda wspierany, natomiast Switch 2 ma tradycyjny ekran typu IPS, który tego kontrastu nie potrafi zapewnić. Tak naprawdę na tym ekranie otrzymamy po prostu ulepszone kolory, natomiast nie lepszy kontrast. Nie możemy tutaj liczyć na prawdziwy efekt HDR i o tym musimy pamiętać. Będzie ładniej, ale bez urwania jaj. Po drugie, jest też sprawa z tym VRR-em, o którym mówiłem. Rzeczywiście ten Switch 2 obsługuje VRR, tak? Natomiast tylko w trybie przenośnym. Jak podłączymy go do telewizora, no to HDR będzie działał, ale VRR już nie. Dlaczego tak jest? No to jest dość skomplikowana sprawa. Ja już się tutaj nie będę zagłębiał w szczegóły, natomiast generalnie wynika to z implementacji sprzętowej i w dużej mierze jest to wina samego Nintendo, że tego nie potrafili ogarnąć do czasu premiery. Także jeśli chodzi o ekran tego Switcha 2, on jest po prostu w porządku i tyle. Nic więcej, nic mniej. Nie jest jakiś super świetny, ani też nie jest gówniany. Myślę, że w przyszłości pojawi się jakaś wersja z ekranem np. OLED, która powinna zapewnić znacznie lepszy efekt HDR niż obecna wersja. Szczerze mówiąc, ja się dziwię, że taka się nie pojawiła. W sumie mogła być taka droższa wersja z ekranem OLED. Szkoda, że takiej nie ma, ale na razie mamy to, co mamy. Co ciekawe, rozdzielczość i grafika w grach różni się trochę w zależności od tego, w jakim my trybie tutaj gramy. Po podłączeniu do stacji dokującej ulega ona zwiększeniu, by na dużym ekranie zapewnić lepszą grafikę, a Switch 2 dostaje wtedy dodatkowego kopa. Z kolei w tym trybie przenośnym Switch 2 obniża moc, tak żeby dłużej działać na baterii, a w teorii na małym ekranie i tak różnicy byśmy nie zauważyli. A skoro już wspomniałem o baterii, bo tutaj słyszałem, że wiele osób na to narzeka, z moich testów wynika, że podczas gry w najnowszego Cyberpunka na prawie maksymalnej jasności ekranu Switch 2 wytrzymał około 2 godzin 10 minut. Teraz pytanie, czy to jest dużo, czy mało? No w porównaniu do Switcha 1 to jest mało, no bo tam konsola potrafiła wykręcić nawet 3,5 godziny. Z drugiej strony w porównaniu do tych innych handheldów, takich wynalazków na Windowsie jak na przykład Asus ROG Ally, to jest całkiem dużo, tak? Wspomniany Asus wymięka gdzieś tak przy godzinie 20 minut, Steam Deck no troszeczkę więcej, natomiast tutaj na Switchu 2 mamy ponad 2 godziny. Myślę, że to warto docenić. Ja jestem zdania, że to jest całkiem w porządku wynik. Tutaj przy okazji chciałbym jednak jedną rzecz zaznaczyć. Mój Switch 2 miał taką przypadłość, że wytrzymał mi kilkanaście minut, pokazując stan baterii 2%. Także widać, że coś się tutaj schrzaniło z pomiarem tej baterii. On mi pokazywał, że już jest pusty, natomiast się okazywało, że ta bateria jeszcze ma sporo zapasu. Także jakbyście się zastanawiali, czemu w waszych Switchach bateria tak nagle szybko schodzi, to może być to kwestia, że źle pokazuje jej stan. Także polecam rozładować tą konsolę do zera, naładować ją od nowa na maksa. Wtedy powinno pokazywać to poprawnie. No tak czy siak, na Switchu w trybie przenośnym gra się wygodnie, gra się przyjemnie, chociaż efektu wow tutaj zabrakło, no bo ten ekran po prostu jest ok i tyle. No to grać na pewno można przyjemnie. Jak natomiast jest w tak zwanym doku, czyli po podłączeniu do telewizora? No tutaj jest przyjemnie. Konsolę po prostu wkładamy do tego doka od góry. Jest to bajecznie proste. Od razu możemy grać na dużym ekranie. Wtedy też otrzymujemy rozdzielczość 4K w 60 klatkach na sekundę i to z HDR-em. Natomiast niestety VRR, tak jak mówiłem, nie działa, co jest sporą niedogodnością. Pytanie jednak, jak grać w tym trybie TV, skoro kontrolery zostały na samym Switchu? No tutaj macie kilka możliwości.
Najprostszą możliwością, taką najłatwiejszą jest użycie tak zwanego trzymadełka do joyconów, które utrzymajcie w zestawie z konsolą i które Wam pozwala na użycie joyconów jako pada. Jako że te kontrolery są teraz nieco lepsze od tych ze Switcha 1, one są wygodniejsze, no to ten sposób sterowania jest całkiem spoko, on zdaje egzamin. W Switchu 1, tak jak mówiłem, działało to dość gówniano, natomiast tutaj myślę, że bez problemu można sobie tak pograć. Po drugie, jeżeli chcecie, możecie też kupić oficjalny kontroler Nintendo Switch 2 Pro Controller. To jest taki niby zwyczajny padzik, którego się podłącza do Switcha 2 i on przypomina te wszystkie DualSense'y, te wszystkie kontrolery Xboxa i tak dalej. On jest wygodny, natomiast odstrasza jego cena, która wynosi około 390 zł. Ostatnia możliwość to zakup takiego specjalnego adaptera pozwalającego Wam na grę na padach z innych konsol. Ja mam dwa takie adaptery, zresztą ich recenzje też są na kanale. Jeden mam 8-bit do Wireless Adapter 2, a drugi z adapterów to jest Brook Wingman XE2. Te dwa adaptery generalnie były do użytku na Switchu 1, natomiast oboje producenci wydali do nich aktualizacje i one obydwa działają na Switchu 2. Zresztą możecie teraz zobaczyć na ekranie, że ja na Switchu 2 gram sobie padem od PlayStation 5. Uprzedzam Wasze pytania, działa praktycznie wszystko, działa żyroskop, działają wibracje, natomiast konsoli nie da się włączyć padem, także trzeba ruszyć tyłek, żeby nacisnąć przycisk. Ogólnie rzecz biorąc, na dużym ekranie też gra się przyjemnie, natomiast znalazł się tutaj również spory minus w postaci braku technologii VRR i to na własne życzenie Nintendo. Liczę, że w przyszłości uda to się jakoś poprawić i tym VRR-em też będziemy mogli się cieszyć na telewizorze. Na razie jest to niedogodność, która wkurza, natomiast nie rujnuje naszych wrażeń z trybu TV. Teraz coś, na co wiem, że czekacie, czyli oczywiście gry. W końcu każda nowa konsola musi mieć jakieś nowe gry, no nie? Oczywiście na Switchu 2 działają też te stare gry ze Switcha 1, jest też na kompatybilność, o niej sobie powiemy zresztą jeszcze za chwilę, no ale wiadomo, najlepszym kąskiem na nowej konsoli są nowe gry, no nie? Najlepiej, żeby to były do tego gry ekskluzywne, które najlepiej potrafią pokazać, co konsola potrafi. No i jesteście napaleni na te gry? No to teraz kubeł zimnej wody wylewam właśnie Wam na głowę. Otóż Switch 2 ma jedną nową, dużą grę ekskluzywną dostępną na premierę. Jedną. Jest to Mario Kart World. Spędziłem z tą grą kilka godzin, jest to naprawdę fajna gierka. Przede wszystkim widać, że jest to gra na Switcha 2. Ma wysoką rozdzielczość, ma ładną grafikę i ma do tego obsługę HDR. Oczywiście na tym wbudowanym ekraniku ten HDR nie urywa dupy, ale jak podłączyłem sobie to do monitora mini LED, wyglądało to naprawdę fajnie. Ja przyznam przy okazji, że nie jestem fanem tego rodzaju gier, tak? Te ścigałki nie są dla mnie, natomiast tak mi się przyjemnie w to pykało, że przyznam, że się wciągnąłem, także spędziłem z tą gierką troszeczkę więcej czasu niż myślałem na początku. Niech to także będzie moja rekomendacja. I Switch 2 w tym Mario Karcie World potrafi pokazać pazur. Widać, że jest to konsola wydajna, natomiast no strasznie szkoda, że tylko jedna taka gra ekskluzywna znalazła się na premierę, to jest po prostu mało. Reszta gier, jakie ukazały się wraz z nową konsolą, to albo są porty gier z dużych konsol, albo gry z aktualizacjami do Switcha 2, płatnymi bądź darmowymi. Takim najważniejszym dużym portem jest niewątpliwie Cyberpunk 2077, który dzięki mocy Switcha 2 doczekał się portu na tą właśnie konsolę. No i teraz pytanie, jak ten port wygląda, bo na takim na przykład Steam Decku to ten Cyberpunk nie wygląda najlepiej. No tutaj Wam powiem, że zaskakująco dobrze ten Cyberpunk wygląda. Powiedzmy sobie szczerze, silnik Cyberpunka jest do dupy. Tym bardziej zadziwiające jest, że na tak małym sprzęcie jak właśnie Switch 2 wygląda to całkiem dobrze. Oczywiście no nie ma tego co porównywać do wersji na przykład na PlayStation 5, bo to nie ma żadnego sensu. Natomiast na Switchu 2 z pewnością jest ładniej niż na Steam Decku czy na Asusie ROG Ally z Windowsem na pokładzie. Nie tylko tutaj jest zasługa w tym czystej mocy Switcha 2, która jest w sumie całkiem pokaźna, natomiast tutaj dużą rolę odgrywa też system rekonstrukcji obrazu od NVIDIA, czyli DLSS. Jest to obecnie najlepsza technologia rekonstrukcji obrazu i z tego Switch też korzysta. Niestety, żeby jej użyć, są potrzebne podzespoły firmy NVIDIA, czyli dokładnie takie, jakie ma Switch 2 i dokładnie takie, jakich nie ma żaden inny przenośny sprzęt na rynku. Tutaj Switch 2 mocno plusuje. Podejrzewam, że takich gier, które na tej konsoli wyglądają lepiej niż na przykład na Steam Decku czy na innych handheldach,
będzie tylko więcej. Natomiast ja bym tutaj chciał przy okazji Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Może pamiętacie, że na Switchu 2 jest taka specjalna funkcja, że można używać Joy-Cona jako myszki, tak? Ja o tym mówiłem na początku. Niewiele gier na razie to obsługuje, bo i zresztą niewiele tych nowych gier jest. Natomiast Cyberpunk akurat jest jedną z tych gier, które to obsługują. Także jest to znakomita okazja, żeby sprawdzić, czy jest to tylko taki marketingowy bajer, czy rzeczywiście można tak wygodnie grać. No okazuje się, że można tak grać. W sumie jestem zdziwiony, jak fajnie to działa. Spodziewałem się, że to będzie się przycinać, że będzie tutaj kiepsko z precyzją tego. Natomiast wygląda to naprawdę nieźle. Nie oznacza to, że nie można tutaj jeszcze tego sterowania poprawić. Przede wszystkim tutaj mnie wkurza, że przy korzystaniu z tego Joy-Cona jako myszki nie da się wyłączyć samego analoga. Często ja trącałem go przypadkową ręką, to było wkurzające. Druga sprawa to też taka, że wibracje w tym trybie powinny być chyba domyślnie wyłączone, no bo w sumie kto chce mieć wibrującą myszkę? Chyba jakaś napalona baseniara na Twitchu. Nie zmienia to jednak faktu, że całkiem fajnie się tutaj steruje. Myślę, że jest to rozwiązanie całkiem sprytne, do tego fajnie działające i to ma potencjał. Niestety obecnie obsługa tego feature'a jest szczątkowa, także musi obsługiwać znacznie więcej gier, a i samo Nintendo musi tutaj wprowadzić parę poprawek, ale potencjał jest. Takie nowinki myślę, że powinniśmy witać z otwartymi ramionami. Kolejne gry, jakie dostały aktualizacje do Switch 2, jakie przetestowałem, to obie najnowsze części Zeldy, czyli Zelda Tears of the Kingdom oraz Zelda Breath of the Wild. Niestety w tym przypadku obie aktualizacje do nich są płatne, kosztują 40 zł, no chyba, że macie abonament Nintendo Switch Online, no to wtedy są za darmo. Z tego co jednak widziałem w obu tych grach, no to powiem Wam, że te aktualizacje moim zdaniem są warte tych 4 dych. Zelda Tears of the Kingdom wygląda teraz naprawdę przepięknie, utrzymujemy rozdzielczość 4K 60 fps w trybie TV oraz 1440p 60 fps w trybie przenośnym. Do tego oczywiście dodano obsługę HDR, więc kolory są tutaj wyjątkowo soczyste, są żywe jak nigdy, a sama gra wygląda znacznie lepiej niż na Switchu 1. Naprawdę jak tak testowałem, to zachciało mi się wrócić do tej gry i zagrać jeszcze raz, a to akurat bywa niebezpieczne, bo ja tutaj cierpię na chroniczny brak czasu. W Zeldzie ta różnica jest naprawdę znacząca, ta gra wygląda fajnie. Na deser jeszcze tutaj dochodzi taki specjalny bajer w tej wersji właśnie na Switch 2. Jest to aplikacja na telefon zwana Zelda Notes. Tam możemy dzielić się schematami na maszyny w Zeldzie, sprawdzać sobie mapę. I mamy też taki niby osiągnięcia. Tak czy siak, ta Zelda robi wrażenie. Później odpaliłem także kilka innych gier, m.in. był to Super Mario Odyssey, który też dostał patcha do Switcha 2, tylko tyle, że ten dostał darmowego. Czy tutaj różnicę było widać? No było widać, tutaj jest ładniej, chociaż nie można mówić o takim efekcie wow jak właśnie w przypadku Zeldy. No wiadomo jednak, ten patch jest darmowy, tak? Także nie będę na niego narzekał. Na Switchu jest płynniej, jest ładniej, no i tak właśnie miało być. Tutaj Wam powiem, że tego Super Mario Odyssey myślę, że mógłbym jeszcze ograć z powodzeniem na tym oryginalnym Switchu, nawet po zobaczeniu tej wersji na Switch 2. Natomiast tą Zeldę, jak zobaczyłem wersję na Switch 2, to w tą na Switchu 1 już nie chciałbym zagrać. Tutaj jest dużo lepiej. No dobra, przetestowaliśmy kilka gier z patchami, przetestowaliśmy też jedną dużą grę ekskluzywną. Tutaj przypominam, że była to jedna, tutaj z rozmysłem uszczypuje właśnie Nintendo. Teraz pytanie, co z grami, które patchy w ogóle nie dostały? Czy one na Switchu 2 potrafią działać lepiej? Czy one na Switchu 2 potrafią wyglądać lepiej? To też dla Was sprawdziłem i zapraszam Was na kolejny test. Na pierwszy strzał poleciała gra, która jest znana z tego, że na Switchu 2 chodziła delikatnie mówiąc niezbyt fajnie. Chodzi tutaj o Postal Brain Damage, którego recenzję zresztą mogliście zobaczyć na kanale już jakiś czas temu. Wtedy ja mówiłem, że to jest całkiem spoko gierka, natomiast na Switchu 1 chodzi ona po prostu kiepsko. Jest więc idealnym kandydatem do takiego testu. Odpaliłem więc tę grę na obu konsolach, zmierzyłem wydajność na obu konsolach, no i wyniki widzicie teraz na ekranie i są widoczne gołym okiem. Zobaczcie, na Switchu 1 liczba klatek na sekundę cały czas wariuje, ona cały czas się zmienia. Raz jest 45, raz jest 50, raz jest 35. No kurde, to widać na ekranie, że to bez przerwy chodzi lepiej, gorzej to wkurza, tak? Na Switchu 2 natomiast ta sama gra utrzymuje betonowe 60 klatek na sekundę. Cały czas macie maksymalną płynność. Ja tutaj podkreślam, że ta gra, czyli ten Postal, nie dostała żadnego ulepszenia pod Switch 2, tak? Ulepszona wydajność, którą tu widzicie, jest zasługą samej mocy tej konsoli. Także czy tutaj różnicę widać? To tutaj ją widać i to widać jak najbardziej.
z takich rwanych 45 klatek mamy betonowe 60, to jest naprawdę fajne. Czy natomiast obraz jest ładniejszy, czy grafika jest lepsza? No nie, bo przecież ta gra nie dostała żadnych upgrade'ów, nie korzysta też z dynamicznej rozdzielczości, która mogłaby tą grafikę poprawić, ale o tym powiemy sobie jeszcze za chwilę. Przejdźmy teraz do następnego zawodnika, jest to gra Dragon Quest Builders 2. No i widzowie, akurat ten tytuł jest znany z tego, że na Switchu 1 chodził po prostu jak gówno. Tam to tak zamulało, że po prostu w pale się nie mieściło. Nawet na pierwszej mapce były zamuły, jak się doszło do miasta, to już była w ogóle tragedia po prostu. Jak natomiast jest teraz na Switchu 2? No powiem wam tak, już w menu głównym jak odpaliłem to widziałem kolosalną różnicę, a w grze jest jeszcze większa. Ja nawet nie wyszedłem ze startowej lokacji, jestem na tym śmiesznym stateczku, a liczba FPS-ów jak widzicie się dosłownie podwoiła. Zobaczcie, na Switchu 1 mamy delikatnie powyżej 300 klatek, to się tam troszeczkę zmienia, trochę wariuje, ale no generalnie nie jest za wesoło. Teraz dokładnie ta sama lokacja, ta sama gra, bez żadnego patcha, na Switchu 2 działa w 60 FPS i to cały czas. Także różnica w tym tytule w Dragon Quest Builders jest ogromna, gra się znacznie lepiej, co pokazuje, że ta dodatkowa moc potrafi w grach pomóc. W Dragon Quest Builders 2 gorąco więc polecam wam grać jedynie na Switchu 2, podziękujecie mi później. Teraz zajmijmy się tytułem ogromnym, którego recenzję mieliście już szansę obejrzeć na kanale zaledwie kilka tygodni temu. Chodzi mi o Xenoblade Chronicles X. Ja wam wtedy w tym materiale mówiłem, że ta gra wygląda na Switchu przepięknie, że graficznie jest to masakrator, że zasięg rysowania jest imponujący, no wygląda świetnie. No i oczywiście ja dalej jestem pod wrażeniem grafiki w tej grze, ale ja też powiedziałem, że ta gra się tam po prostu przycina. Nie było to nic dziwnego, no bo przy takim poziomie grafiki, kwestii tego jak słaby był sam Switch 1, to było tam normalne. Ale teraz sprawdźmy, czy dalej się ta gra zacina na Switchu 2. Otóż nie, jakby powiedział Tadeusz Sznuk 1 z 10. Ta gra, Xenoblade Chronicles X, działa teraz płynnie jak po stole. Widać tutaj różnicę. Mamy pełne 30 klatek. Pewnie zastanawiacie się jednak, dlaczego jest to tylko 30 klatek na sekundę, a nie na przykład 60. No tutaj wam powiem, że tu wszystko zależy od gry. Często gry mają tak zwany limit klatek na sekundę, ustawiony właśnie na 30 bądź 60. Powyżej tej wartości po prostu nie wyjdziemy, nieważne jak mocny mielibyśmy sprzęt. No i poprzednie dwie produkcje widzieliście miały ten limit ustawiony na 60. Producent Xenoblade'a Chronicles X ustawił go jednak na maksimum 30 i to dlatego maksimum 30 klatek wyciąga Switch 2 w tym tytule. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że jest to stabilne 30 klatek, a nie takie przerywane i poszatkowane jak w przypadku tego Switcha 1. Poprawa więc tutaj jest, choć może nie jest tak spektakularna jak w przypadku tych dwóch poprzednich gier. Następnie sprawdziłem tytuł od ID Software, czyli popularnego Dooma z 2016 roku. On na Switchu 1 wyszedł już jakiś czas temu, no i na tym Switchu 1 też potrafił chrupnąć, co zresztą widać. Klatki spadały podczas większej zadymy, no i choć grać oczywiście się dało, no to potrafiło to przeszkadzać. Bez zaskoczenia raczej przyjmiecie więc do wiadomości fakt, że na Switchu 2 tutaj nic się już nie zacina, wydajność jest lepsza, otrzymujemy stałe 30 klatek. Szkoda przy tym, że producent nie zdecydował się ustawić tego ograniczenia klatek na 60, no bo wtedy możliwe, że w Switch 2 tyle właśnie by nam zapewnił. Na razie możemy tylko liczyć na stabilne 30 FPS. Może to się jeszcze zmieni w przyszłości, w każdym razie różnicę widać, jest lepiej niż na Switchu 1, chociaż różnica wcale nie jest taka duża. Teraz dochodzimy do przykładu troszeczkę innej gry, to jest Xenoblade Chronicles 2. Jak sobie możecie zauważyć na ekranie, to ten tytuł działa w miarę stabilnie na Switchu 1, no nie? Niestety wam powiem, że to nie jest żadna super optymalizacja. Ta gra po prostu korzysta z takiego systemu zwanego dynamiczna rozdzielczość. Jak to działa? Otóż gra na bieżąco mierzy obciążenie podzespołów Switcha. W razie gdyby nasza konsola przestała dawać radę, to obniża rozdzielczość, żeby znowu działała płynnie. Jak konsola ma znowu zapas mocy, no to rozdzielczość jest podwyższana. W teorii to powinno działać super, natomiast powiedzmy sobie szczerze, silnik tej gry to było okrutne gówno. Niestety na Switchu 1 gra tak obniżała rozdzielczość do takich żenujących wartości, że w tym Xenoblade Chronicles 2 można było normalnie liczyć piksele. Owszem, no ona działała płynnie, tak? No ale co z tego, jak wyglądała jak najgorsze gówno, wyglądała po prostu jak papka. Jeżeli słuchaliście uważnie, to pewnie wiecie już, czym Switch 2 może tutaj zabłysnąć. Otóż Switch 2 jest znacznie mocniejszy niż stary Switch 1.
Jeśli jest mocniejszy, no to obciążenie podzespołów będzie siłą rzeczy mniejsze, nie? Więc rozdzielczość powinna być cały czas na wysokim poziomie. To właśnie dlatego w tym tytule zamiast na porównaniu wydajności skupiłem się na różnicach w grafice. No jak możecie zobaczyć, różnice rzeczywiście widać gołym okiem. W wersji na Switch 1 rozdzielczość jest wyraźnie niższa, widać, że tam są takie piksele, widać rozpikselizowanie po prostu, tak? Tymczasem dokładnie ta sama gra na Switchu 2 jest wyraźniejsza, wygląda lepiej. Wiemy dlaczego. Gra dostała informację, że podzespoły Switcha 2 są bardzo mało obciążone i może zwiększyć rozdzielczość. Oczywiście jest tam ustawiony jakiś limit. Prawdopodobnie na Switchu 2 podejrzewam, że działa to na już maksymalnym limicie i to po prostu widać. Czy różnica w tej grze pod względem grafiki jest kolosalna? No nie jest, natomiast jest to różnica spora, widać ją gołym okiem. Jeżeli chcielibyście zagrać więc w ten tytuł, no to warto jak najbardziej kupić go właśnie na Switchu 2. Ogólnie rzecz biorąc, tych gier z tym systemem dynamicznej rozdzielczości jest na rynku trochę. To nie tylko jest właśnie Xenoblade Chronicles 2. Taki system na przykład miał nasz rodzimy Wiedźmin 3. Zresztą ja tego Wiedźmina 3 chciałem dla was sprawdzić. Niestety CD Projekt nie miał już kopii dla mediów, bo ja go o to poprosiłem, żeby on to podesłał. Nikt z moich znajomych też tego Wiedźmina niestety nie miał. Także tego nie mogłem sprawdzić. Jeżeli jednak macie takie gry, to jak widzicie na przykładzie Xenoblade Chronicles 2, różnice w grafice potrafią być spore. No dobrze widzowie, sprawdziłem dla was dosłownie wszystko. Jakość wykonania sprzętu, jak się na nim gra, sprawdziłem system, sprawdziłem gry. Okazuje się, że nowy produkt Nintendo zwany Switch 2 nie jest konsolą bez wad, a nawet tych wad całkiem sporo się znalazło. Czas więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Switch 2 jest warty tych 2200 zł i dla kogo jest to konsola. No i mówię wam od razu tak. Jeżeli szukacie konsoli, która zapewni wam nowe, świetne gry ekskluzywne, których nie znajdziecie nigdzie indziej, które spowodują opad szczęki, albo też szukacie sprzętu, na którym możecie sobie zagrać, a potem obejrzeć sobie jakiś film, no to Switch 2 będzie dla was rozczarowaniem. Na start otrzymujemy bowiem tutaj tak naprawdę jedną dużą grę ekskluzywną, do tego jego ograniczony system nie pozwala nam nawet zdobywać osiągnięć, czy o nagrywaniu rozgrywki powyżej 30 sekund już nie wspomnę. Sporym minusem jest też brak obsługi języka polskiego. Z drugiej natomiast strony, jeżeli nigdy nie mieliście konsoli Nintendo albo chcecie ograć sobie gry ze Switcha 1 ponownie w lepszej jakości, zależy wam do tego na mocnym i wygodnym sprzęcie, to Switch 2 będzie tutaj świetnym wyborem. Zarówno Cyberpunk, jak i Mario Kart oraz obie Zeldy pokazały, że Switch 2 ma dużo mocy i inne przenośniaki jak np. Steam Deck czy Asus ROG Ally mogą się przy nim schować. Do tego uruchomimy tam praktycznie wszystkie gry ze Switcha 1. Jak pokazały testy, te gry też potrafią działać sporo lepiej niż na oryginalnym sprzęcie, a takich gier ze Switcha 1 mamy dosłownie tysiące. To duży plus, o którym nie możemy zapominać. Nie zmienia to jednak faktu, że Nintendo ma tutaj sporo do poprawy, szczególnie w kwestii właśnie systemu. Liczę, że Japończycy wezmą się tutaj do roboty i za parę lat Switcha 2 będę mógł z czystym sercem polecić dosłownie każdemu. Za miesiąc już powinien pojawić się kolejny tytuł ekskluzywny, czyli nowy Donkey Kong. Zobaczymy, czy będą to gry godne polecenia, bo jeżeli tak, no to Switch 2 zyska wtedy kolejne powody do jego zakupu. Na razie jest to konsola całkiem fajna, ale nie bez wad. A wy dajcie znać, czy planujecie zakup Switcha 2, a może już go kupiliście. Czekam na wasze komentarze i jak zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub tego lajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.